Na początek pierwsze ujęcie, jakie nakręciłem, przygotowując nowy odcinek, które w ciągu sekundy zmieniło cały temat tego wideo. Przed Wami wyprodukowany w 2012 roku testowy tramwaj nowosądeckiej firmy Nevak Nevelo 126N, który w drugiej połowie roku po kolejnych remontach u producenta trafił z powrotem po raz czwarty do Krakowa i póki co jeszcze możemy go spotkać na krakowskich ulicach, a dokładniej obecnie na linii numer 10. A czy Wy już jechaliście nim? A może znacie inne ciekawe testowe modele tramwajów? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem ruszamy w miasto, by przyjrzeć mu się z bliska, ale również pewnej trasie tramwajowej. Zapraszam! Cześć! Za mną w tle znajduje się plac centralny imienia Ronalda Reagana, na który przybędziemy jeszcze pod koniec tego odcinka. Tymczasem plan na ten, który właśnie realizuję, miał być zupełnie inny wczoraj. Później jak szedłem na tramwaj dzisiaj, okazało się, że będzie jeszcze inny odcinek, więc do 3 razy sztuka. A dzisiaj, jak już widzicie pewnie po tytule, przedstawię Wam jedyny taki tramwaj w Polsce. Drugi unikat w Krakowie i właśnie taki, który jeździ, nie jest jakimś tramwajem zabytkowym, jest w regularnym działaniu po mieście, wrócił do jazdy po mieście tak naprawdę. I co? Produkcja Nevak, oczywiście chodzi o tramwaj Nevelo i dzisiaj Wam go pokażę. Pojedziemy sobie na pętlę do Pleszowa, tam się jemu bliżej przyjrzymy, no i wrócimy tutaj z powrotem, ponieważ jak Wam wspominałem w ostatnim odcinku, jeden z tematów się zdezaktualizował mocno, dlatego stwierdziłem, że jeszcze raz go Wam pokażę. W takim razie nie przedłużajmy dalej, ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada Ciekawostki, Historie, Podróże, a dzisiaj ruszamy po torach, jedynym, niezwykłym, unikatowym, ale czy najlepszym, to się jeszcze okaże. Cóż, zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Czas start! Ruszamy w kierunku pętli tramwajowej Pleszów. Trasy, którą jadę, pokażę Wam w drodze powrotnej, bo najpierw skupmy się na tramwaju Nevelo. Zresztą ostatnio wrzuciłem pytanie na społeczność, czy wolicie modernizować stare składy, czy jednak drożej kupować nowe, i ankieta nie pozostawiła wątpliwości. Za nowymi składami było 69% widzów. A jak uważacie w kwestii prototypów? Czy jak najszybsze testy, czy tak jak w tym przypadku długie i dokładne? Jestem ciekaw Waszej opinii. Tymczasem trasa, którą pokonuję, na swojej końcówce posiada same przystanki na żądanie, także ruch tutaj jest bardzo szybki. W dodatku po dość nowym torowisku. Do tematu dawnego torowiska, idącego gdzieś tam w głębi kombinatu, na pewno wrócimy. Prywatnie mapę dostałem, ale jeszcze nie mam zgody na publikację jej, także wrócimy do tego w przyszłości, a my skupmy się na razie na tramwaju. Na przełomie 2009 i 2010 roku zarząd spółki Nevak postanowił stworzyć nowy tramwaj. W czerwcu 2010 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało z producentem umowę. Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską w 48% na kwotę 4 924 000 złotych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Po wyprodukowaniu trafił on na testy do poznańskiej firmy Modern Trans. I tutaj muszę dodać, że to taki lekki chichot historii, ponieważ
firma Newag od 2012 roku nie wyprodukowała już żadnego tramwaju. Tymczasem poznańska firma Modern Trans wręcz rozwinęła skrzydła. A w drugim etapie trafił na nocne testy dynamiczne na torach MPK Poznań. 11 kwietnia 2012 pojazd został po raz pierwszy zaprezentowany w ramach Komisji Taboru Tramwajowego Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w zajezdni tramwajowej przy ulicy Fortecznej w Poznaniu. Tego samego dnia ogłoszono konkurs na jego nazwę i 10 maja 2012 roku ogłoszono, że wygrało Nevelo. Na początku 2013 roku przetransportowano go do Krakowa, na testach pozostał po dzień dzisiejszy. Naprzód. Koniec trasy. Prosimy opuścić pojazd. Jest on jednokierunkowy, trójczłonowy, przegubowy, może pomieścić na miejscach pasażerów 60 osób, oparty na 4 wózkach skrętnych i w całości jest on niskopodłogowy, ale pełną specyfikację zostawiam wam pod filmem. By nie opierać się tylko na Wikipedii, to znalazłem też ciekawą broszurę producenta, także zostawiam ją w opisie. Teraz czas na moje krótkie przemyślenia. Zacznijmy od pozytywów, którym jest otwieranie drzwi. Zawsze przeszkadza mi w nowych składach krakowskich, że tramwaj można otworzyć przyciskiem na drzwiach z zewnątrz, a w środku już nie. Tutaj tymczasem jest taka możliwość. Plus jest dodatkowy przycisk w miejscu, gdzie może podróżować osoba niepełnosprawna na wózku. Podobnie jest przy drzwiach. Uważam, że jest to bardzo dobrze przemyślane. Oczywiście po środku znajdziemy ekrany i tablice LEDowe, ale ciekawostką na pewno jest brak ekranów z trasą po bocznych ścianach składu, jak to występuje we wszystkich innych nowych składach. Według informacji w tramwaju jest zamontowana klimatyzacja, ale odniosłem wrażenie zimna w czasie przejazdu w stosunku do innego taboru. Również z detali to dziwi mnie zrobienie naklejek z logo producenta zamiast po prostu wygraberowania nazwy w szkle. W składzie znalazłem co najmniej jedną taką, która już była mocno zdarta, a przypomnijmy, że tramwaj wrócił do Krakowa w październiku 2022 roku, a mamy listopad. Dziwi mnie też ułożenie siedzeń w miejscach, gdzie znajdują się wózki pojazdu i zresztą sami zobaczcie, czy też nie odnosicie wrażenia zmarnowanej przestrzeni? Myślę, że ze spokojem można było tutaj jakoś pokombinować i zrobić 2 dodatkowe siedzenia. Przy okazji warto spojrzeć na inne niskopodłogowe tramwaje, w których ten problem raczej nie występuje. A jeśli już jesteśmy przy wózkach, to z zewnątrz wygląda to bardzo ciekawie, nietypowo i pewnie to one wymuszają to, co widzimy w środku. Dodajmy, że wózki mają ramy wewnętrzne, belkę bujakową opartą na ramię za pomocą zespołów sprężyn metalowo-gumowych, zespół napędowy umieszczony na zewnątrz kół i zawieszony elastycznie na ramię oraz elementy systemu hamulcowego. Na wózkach zamontowano również piasecznicę i system smarowania obrzeży kół. Jednak wciąż przypominam, że to prototyp i pewnie konstruktorzy nie mieli tyle doświadczenia co firmy typu Bombardier, Stadler czy nawet polska PESA. Zresztą jeszcze raz przypominam, że wszystkie dane techniczne zostawiam wam w linkach w opisie. I zapomniałbym, tramwaj produkcji Newagu miał w Krakowie testy jako sterowany autonomicznie, bez udziału motorniczego. Testy te wykonano nocą na odcinku z pętli Cichy Kącik do przystanku Muzeum Narodowe. I zanim będziemy wracać z pętli w Pleszowie, tutaj właśnie na plac centralny, to chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić do pozostawienia lajka. Oczywiście możecie też również zostawić komentarz na moim kanale. Może coś się pomyliłem, może macie jakieś swoje własne przemyślenia, a może znacie inne unikatowe tramwaje w innych miastach, nie tylko polskich. To śmiało piszcie. Oczywiście macie też funkcję, taki przycisk wesprzyj. Możecie wesprzeć moje działanie, do czego bardzo gorąco zachęcam, ponieważ to bardzo motywuje i bardzo mi pomaga. Niektórzy widzowie zapytali mnie również, czy można mnie w jakiś inny sposób wesprzeć.
Jak najbardziej. W opisie tutaj pod spodem, pod filmem znajdziecie możliwość donate'ów, czy też wsparcia mnie na Patronite. Oczywiście zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, tam możecie sobie włączyć wszystkie powiadomienia, żeby Wam się pojawiały wszystkie filmy na moim kanale, przynajmniej tak w teorii powinno być. Jak już wracamy na pętlę Pleszów, to zobaczmy jeszcze, jak obecnie wygląda ona z lotu ptaka. Tutaj ortofoto mapa urzędowa z 2021 roku. Tymczasem na Google Earth znajdziemy ujęcia z czasów przebudowy jej. Dodajmy, że kiedyś pętla była w jeszcze zupełnie innym miejscu, ale gdzie dokładnie, to na razie zbieram informacje. Jeśli coś wiecie, to śmiało odezwijcie się do mnie na janekgada@gmail.com. My tymczasem wsiądźmy do tramwaju na pętli Pleszów i wróćmy z powrotem w kierunku Placu Centralnego. Tutaj dodam jeszcze, że wózki tramwaju pracują znośnie na tych często nierównych krakowskich torowiskach, ale miejmy też na względzie, że trasa linii numer 10 idzie w dużej mierze po wyremontowanych czy też stworzonych na nowo torowiskach, a mimo to momentami był stukot. Wróćmy jednak do okolicy, po której jadę, bo jest tu niesamowity kontrast. Z jednej strony sielskie widoki dawnej wsi Pleszów, a jak tylko odwrócimy kamerę, to zobaczymy wielkie instalacje, pewnie jeszcze w dużej mierze pamiętające czasy świetności kombinatu. Mijamy przystanek Fort Mogiła i skręcamy w prawo, przejeżdżając za moment obok pętli tramwajowej obok kopca Wandy. O tym miejscu mówiłem już ostatnio, ale teraz zwróciłem uwagę na zaniedbane dwa przystanki tramwajowe, które mogły być obsługiwane tylko przez tramwaje jadące z czy w kierunku Suchych Stawów i przystanku Bardosa. Nawet zrobiłem zrzut ekranu z Wikimapi, także lepiej to teraz widzicie. A przed nami przystanek Bardosa. I właśnie w tym momencie wjeżdżamy na świeżo wyremontowane torowisko. Pora na przystanek Suche Stawy na żądanie. Po lewej stronie mamy basen Comcon Zone i oczywiście stadion Hutnika.
Dojeżdżamy do przystanku tramwajowego Klasztorna. Po lewej stronie mamy zabytkowe zabudowania klasztoru w Mogile. Po prawej stronie mamy osiedle Wandy, a za nim osiedle willowe. Warto się tam wybrać i zobaczyć jedno z najstarszych osiedli starej części Nowej Huty. Kręciłem tam kiedyś teledysk gospel, a w tle było miejsce, gdzie miał być rynek osiedlowy z budynkiem poczty. Tak kiedyś była idea, by każde nowochódzkie osiedle było w formie mikromiasta z własnym centrum. Bardzo ciekawy temat, gorąco polecam go zgłębić. Jesteśmy już coraz bliżej kresu naszej dzisiejszej tramwajowej wycieczki, ale dodam, że w głębi po lewej stronie mijamy szpital imienia Żeromskiego. Bardzo ciekawa architektura, również temat godny polecenia. Po lewej stronie mijamy też dawne kino Światowid. W tym miejscu jest obecnie Muzeum Nowej Huty i nawet kiedyś kręciłem tam spacer po podziemnym schronie z czasów zimnej wojny. Jak znajdę link do wideo, to zostawię go też w opisie. Zanim dojedziemy do przystanku, to ostatnie spojrzenie na trasę z nietypowego zdjęcia archiwalnego, które zostało wykonane w okolicach Placu Centralnego, ale w czasie, kiedy jeszcze nie istniało Centrum E, tu po prawej stronie, co bardzo myli tropy w odszyfrowaniu fotografii. Dziękuję pięknie, do widzenia. Chciałbym Wam jeszcze pokazać jedną ciekawostkę, ponieważ właśnie tutaj przez Plac Centralny w przyszłości ma iść nowa linia szybkiego tramwaju, która będzie później linią Prametra. Ja nie wiem, jak to widzą, ponieważ tutaj, tutaj raczej nie będzie szła nigdzie w tunelu, będzie szła po powierzchni, a zobaczcie sobie, jak Wam teraz to pokażę, tą trasę, ile tutaj jest przejść dla pieszych, ile tutaj jest jakiś przecinek drogowy, gdzie samochody mogą solidnie zblokować ten szybki tramwaj. No ja rozumiem, że może być priorytet dla tramwaju, ale nie do końca rozumiem tego właśnie tutaj w kwestii starej Nowej Huty, bo jeszcze jakby to puścić gdzieś tam ze wzgórz Krzesławickich ma iść ta trasa i jakby ją puścić tutaj poza centrum starej Nowej Huty, czyli w stronę Ronda Kocmyrzowskiego, to ok, ale tutaj jak ja się nawet obrócę i Wam pokażę, to zobaczcie sobie, że no ta trasa ma iść dokładnie tędy, od strony właśnie kombinatu i ma przechodzić tędy w kierunku Ronda Kocmyrzowskiego, także jak widzicie, co chwilę mamy przejścia dla pieszych, mamy, tak jak już wspomniałem, również drogę, która przecina. No i tutaj nie widzę, żeby wyłączyć w tym miejscu ruch drogowy. No to tak, tutaj jest bardzo ważna arteria drogowa, także ciekaw jestem, jak to zostanie pomyślane. I jeszcze tak dla pewności podejdę kawałek i pokażę Wam tu strzałką. A ja będę kończył dzisiejszy odcinek w takich klimatach trochę świątecznych, bo jak widzicie, choinka już na Placu Centralnym stoi, są jakieś ozdoby wokół.
I co, jeszcze raz gorąco zachęcam do komentowania mojego wideo. Jeżeli macie jakieś uwagi, jakieś ekstra informacje chcecie podać, to śmiało i gorąco zachęcam. Sekcja komentarzy jest dla Was. Oczywiście zachęcam do pozostawienia lajka, do kliknięcia w subskrypcję, w dzwoneczek, oczywiście do wsparcia mojego kanału. A i jeszcze jedna ważna rzecz, o której teraz często przypominam, po tym jak moim gadaniu całym, które jest na końcówce, pojawiają się proponowane filmy, które możecie kliknąć. Może czegoś jeszcze nie widzieliście na moim kanale, a już zbliżam się do 100 filmów takich pełnych na moim kanale. Chyba coś takiego, 90 parę było. Chyba to nie liczy shortsów, no mniejsza o to. W każdym razie teraz Wam się one pojawią na końcowych około między 15-30 sekund i właśnie tam możecie sobie kliknąć. Tymczasem za mną 52, patrzcie jaka fajna, dla fanów Konstali idealna. Trzymajcie się, do następnego, cześć!